dzisiejszym odcinku. Czy zechcesz zostać moją żoną i spędzić ze mną resztę życia? Mamo, kompletnie ci się na starość pomieszało? To miałaby być ona? Słuchajcie, my musimy ją ostrzec. Jak mogłeś mnie tak okłamać? Ona po prostu oszukuje nas, rozumiesz? Nie wierzę. Miałeś poluzowany przewód hamulcowy. Jutro pierwsza wpłata. Punktualnie o 10, równy 1000. A ty wyłaź, bo ci na ci łeb odstrzelę! Nie ruszajcie się, bo dziadkowi gardło poderżne jak świni. W niewielkiej miejscowości pod Warszawą dwaj przyjaciele, Ryszard Wrzosek i Wojtek Majewski, prowadzą od lat warsztat samochodowy. Wspólnie wychowali się w domu dziecka i pozostają przyjaciółmi do dziś. Ich żony, Elżbieta i Jolanta, właśnie otworzyły swój biznes. Salon urody to ich nadzieja na sukces i niezależność. Zaskakujące koleje losu, kapryśni klienci i nietypowe zdarzenia to codzienność, z którą muszą się zmierzyć. Ela i Jola mają sporo stałych klientek. Dzięki wspólnym rozmowom z nimi dobrze się już znają. A na jaką okazję dzisiaj, pani Wandziu? Coś w pracy? W pracy nie. Kosmetyki idą jak świeże bułeczki. Firma działa bez zarzutu. Nawet tam nie muszę wchodzić. Pani kosmetyki to chyba wszyscy w Polsce znają. No ale czeszemy na jaką okazję dzisiaj? No, okazja jest taka, że świat jest piękny, życie jest piękne. Ja też chcę wyglądać pięknie. I to jest właściwe podejście do życia. Dokładnie, to jest właściwe podejście. Mój mąż ma ciotkę, mniej więcej w pani wieku, ciocię Jadzie. Ona nie ma tak tyle energii, ona jest zgnuśniała, kwęka, stęka, no wszystko. Schorowana kobiecina, nie to co pani. Gdyby ta Wojtkowa ciocia Jadwiga była choć w połowie tak fajna jak ta pani Wandzia, nasze wspólne mieszkanie wyglądałoby zupełnie inaczej. Pomarzyć można. Jolu, ty chyba nie lubisz swojej cioci, co? Co ty powiesz? Powiem pani, że odkąd z nami mieszka, to w ogóle mi się nie chce do domu wracać. No, ja bym powiedziała, że na pewno jej potrzeba miłości. A tam, w tym wieku. W jakim wieku? No ja jestem w takim wieku, a dzisiaj idę na randkę. A, gratulacje! Super! A kim jest ten szczęściarz? Kazimierz jest bardzo romantyczny, opiekuńczy i bardzo męski. To chyba jakaś świeża miłość. Ile się znacie? 5 miesięcy i 21 dni. Co za dokładność. A jakbym dobrze policzyła, to i godziny bym jeszcze dodała. Niesamowita pani jest. Miłość. A dzisiaj Kazimierz zaprasza mnie do restauracji na obiad. Elegancko. Ale wie pani co? Ta miłość to dodaje energii, odmładza. No, człowiek pięknieje. Elegancko ubrana i uczesana pani Wanda spędza miłe chwile na randce ze swoim nowym partnerem. Może deserek? Kazimierz, ja już chyba nic nie zmieszczę. To może winko? O tej porze? No pamiętaj, że o tej porze gdzieś na świecie już jest wieczór. Ty to zawsze umiesz mnie rozśmieszyć. W takim razie szampana. Nie naprawdę? Proszę. Oj, przecież mówiłam ci, że już nic nie zmieszczę. To nie jest deser. A to jest danie specjalne, zamówione dla pani przez pana Kazimierza. Aha. Kochana, chciałem to zrobić najlepiej, jak potrafię. Staromodnie i elegancko. Myślałem, że w życiu mnie już nie spotka miłość, ale spotkałem ciebie. Czy zechcesz zostać moją żoną i spędzić ze mną resztę życia? Tak, Kazimierz, no pewnie, że tak. Ty wariacie.
Do warsztatu przyjeżdża zaprzyjaźniony klient. Mężczyzna na życie zarabia jako taksówkarz. Siema, Krystian. Siema. Co cię pojazd do nas sprowadza? W czym ci pomóc? A, opona mi się przebiła, no do jazdówce przyjechałem. To pech. No pech, no. A, za dużo już tego. Mam tego dość, szlak by trafił. No to dawaj, dawaj. Stary, ale ja cię nie chcę martwić, to jest dziura, że mogę całą rękę włożyć. No, na blachę najechałem. Na blachę? No, taki kawałek leżał na poboczu. Słuchaj, no, trochę dziwnie się ta blacha wbiła w takim razie. No wbiła jak wbiła, no. Co ja na to poradzę? Słuchaj, bo tak się zastanawiam. No tu się nie ma co zastanawiać, tu trzeba oponę wymienić. No dobra, spokojnie, Krystian. Cześć, Krystian. Co się stało? Oponę trzeba wymienić. No to będziesz musiał poczekać. No dobra, i tak już nie planowałem dzisiaj jeździć. To może zostawisz auto do jutra. Zrobimy szybki przegląd, zobaczymy, jak się maszyna O. spisuje. No, okej, dobry pomysł. No to trzymaj się. Do jutra. No, Jutra. cześć. Wojtuś, to ja nim wjadę, nie? Krystiana znamy już kilkanaście lat. Jest taksówkarzem i naszym stałym klientem. Ostatnio nawet bardziej stałym niż zwykle. Ciągle mu się coś psuje w tym jego samochodzie. Trudno się dziwić, że puszczają mu nerwy. Jolu, kochanie, to ty? Tak, ciociu, to ja. Nie zrobiłabyś mi, proszę, czegoś do jedzenia? Przepraszam, ciociu, ale nie mam czasu. Śpieszę się do pracy. Ale ja, kochana, nie jadłam jeszcze śniadania. Ciociu, ja zabieram umowę i ja naprawdę muszę lecieć. Joluniu, ale ty wiesz, kochana, że ja sama nie dam rady zrobić sobie śniadania. Ja się dzisiaj bardzo słabo czuję. Ciociu, ale ja naprawdę już muszę lecieć. Ale kochanie, no, chcesz mnie zostawić tak samą, głodną, a jak zemdleję? Dobrze, to słucham, co ci zrobić? No nie wiem, może jajecznicę i zupkę mleczną? Nie, ciociu, na takie gotowanie to ja nie mam czasu. Kanapki mogą być? No dobrze, dobrze. Ale z herbatką, no, tak? Oczywiście będą z herbatką. Ja już nie mam siły. Praca, dom na głowie, a tu jeszcze śniadanko trzeba zrobić cioci. Ja mam wrażenie, że wszyscy wokół niej biegamy, a ona się do tego przyzwyczaiła. Skoro dojść do kuchni potrafi, to i śniadanie przecież mogłaby sobie sama zrobić. Rysiek, mamy więcej klientów w tym miesiącu niż w zeszłym, ale No. zysk nam spadł o 15%. Dzień dobry, panowie. Dzień Jak? dobry, cześć. Auto gotowe? No gotowe, cześć. Jest tylko jedna rzecz, którą właśnie chciałem Wojtkowi pokazać. Co się stało? Nie no, zrobiliśmy szybki, ale dosyć szczegółowy przegląd. Te rzeczy, które ostatnio wymienialiśmy, działają super. No ale jest jedna dziwna rzecz. Miałeś poluzowany przewód hamulcowy w tym kole. O kurczę, no ale dokręciłeś. No tak, oczywiście, tylko problem jest w tym, że to nie mogło się stać od tak samo z siebie. Czyli co? No przewody hamulcowe nie mogą się odkręcić w czasie normalnej eksploatacji. No to, że niby jak? No, Rysiek po prostu się pyta, czy ktoś majstruje przy twoim samochodzie. No, Nie no, w życiu. no to nie wiem, co się mogło stać, no. Przypominam sobie, tak, ostatnio coś sam grzebałem. Ty? Ty? No, coś mi tam stukało i widocznie musiałem coś niechcący poluzować. No ale całe szczęście, że to zauważyliście. No. Dobrze powiedziałeś, całe szczęście. Bo mogliśmy stracić kumpla
a świat dobrego taksówkarza. No, dzięki panowie. No. To co? Idziemy się rozliczyć. I to jest właśnie moment, który ja lubię najbardziej. Zapraszam. Dobra. Ani trochę mu nie wierzę, ten gość nie potrafi kłamać. Tylko o co w tym wszystkim chodzi? No bo kiedy powiedzieliśmy mu o tych hamulcach, wyglądał na naprawdę przyjętego, a zaraz potem zaczął udawać, że nic się nie stało. No, coś ukrywa. Pani Wanda chce się podzielić swoim szczęściem z dziećmi. Powiedziała, że ma dla nich niespodziankę i zaprosiła na uroczystą kolację. Cześć, mamo. Cześć, dzieciaki. Cześć. Wow, ale to elegancko. Warto było przyjechać. A jakby nie było takiej wyżerki i nie byłoby elegancko, to starej matki już nie warto odwiedzać. Wiesz, przecież że on tak gada, co mu ślinę na język przyniesie. Wiem. Ale wiem. masz świetny humor, mamo. A no mam, tak, wręcz znakomity. No to powiesz nam, czy ma to coś wspólnego z dzisiejszą kolacją? Ma i to bardzo dużo. Przepisałaś w końcu nas firmę? Byłby już na to czas, bo młodsza się nie robisz. Pudło, nie trafiłaś. Nawet nie byliście blisko. No dobra, no to powiesz nam, co to jest? Wiesz, powiem ci, Artur, że tak, niespodzianka to jest coś niespodziewanego, co się wydarza w niespodziewanym czasie, więc w niespodziewanym czasie dowiecie się, co to za niespodzianka. Natomiast uzbrójcie się teraz w cierpliwość i czekamy. Po odebraniu samochodu Krystian wrócił do pracy. Dostał kolejne zlecenie na kurs. Dobry wieczór. Nie odwracaj się, gnoju. Okej. To znaczy, że też nie patrzysz w lusterko, jasne? Jasne. No. I nie próbuj żadnych sztuczek, bo się to może niemiło dla ciebie skończyć. Zrozumiałeś? Tak. Podobno ostatnio często psuje ci się auto, co? Dość często. No, to możemy temu zaradzić. Za 1000 zł miesięcznie będziemy je chronili od wszelkich złych przygód. Ale... Nie ma żadnego ale. Ja cię nie pytam, czy ty chcesz, czy nie. Masz bulić, zrozumiano? Tak. No. Jutro pierwsza wpłata. Punktualnie o 10, równy 1000. Ale komu mam je zostawić? Odbierzesz pasażera spod wskazanego adresu i przekażesz mu kopertę. I o nic go nie pytaj. No. I nikomu nie mówisz o naszej rozmowie. Bo wiesz, możesz skończyć, jak ta opona. Boże. Nie wiedziałem, że to się tak skończy. Ktoś przyszedł? Tak. Ktoś wyjątkowy. Dzień dobry. To jest niespodzianka, którą wam na dzisiaj obiecywałam. To jest Kazimierz. Kazimierz, poznaj moje dzieci. Anita dobry. i Artur. Jestem Kazimierz Wiśniewski. Witam. Artur Klimel, dzień dobry. Dzień dobry. Mamo, no nie mówiłaś, że ktoś ma do nas dołączyć. Z Kazimierzem spotykamy się od pół roku i właśnie Kazimierz mi się oświadczył. Siadaj. Co? No, chyba się nie zgodziłaś, co? No właśnie powiedziałam tak i chciałam, żebyście poznali mojego narzeczonego. Chyba ich zamurowało. No, nic nie powiecie? Czyś ty, mamo, na głowę upadła? Mamo, kompletnie ci się na starość pomieszało? Ale może nie tym tonem do własnej mamy. Niech pan się nie wtrąca. Myślałam, że się ucieszycie. To źle myślało. No to źle myślałaś. Kto to w ogóle jest? Kazimierz jest emerytowanym urzędnikiem. A, no wszystko jasne. Chce cię okraść. Mam tego dość. Nie pozwolę się obrażać. Wychodzę. Czekaj, pójdę z tobą. Żegnamy. Niech pan idzie, droga wolna.
No, sama widzisz. Tak. Wieczorem, no trochę do wyjścia. Dobrze. Mamo, zostań, my jeszcze nie skończyłyśmy. Mamo, co z tobą? No nie możesz nam robić takich rzeczy na starość. Przecież on na 100% dybie na twój majątek. Ale Kazimierz taki nie jest. Nie jest. A skąd ty wiesz? Sprawdziłaś go? Wiesz w ogóle, gdzie mieszka ten cały Kazik? Na Zygmuntowskiej. Gdzieś. Gdzieś? To ty nawet jeszcze u niego nie byłaś? Nie. Mamo, oj mamo, chyba wkroczyliśmy za Anitą w ostatnim momencie. Zupełnie jakbyś miała 15 lat. Ale ja go kocham. Następnego dnia rano pani Wanda zadzwoniła do narzeczonego i umówiła się z nim na spotkanie. Dzień dobry, Wandziu. Witaj. Witaj, Kaziu, jak się masz? No, chyba nic gorszego niż ten wczorajszy wieczór nie może mi się raczej przytrafić. Wiesz, Kaziu, kochany, strasznie cię przepraszam za to, co wczoraj, ale ja nie miałam pojęcia, że to się tak potoczy. Ja zaplanowałam sobie piękny, miły wieczór. Myślałam, że dzieciaki się tak samo ucieszą jak ja. No, widać niezbyt dobrze je znasz. Ale wiesz, z drugiej strony trudno im się dziwić, że się o mnie martwią. Ale mogą to okazać w inny sposób. No tak. Ale wiesz co? W sumie to mają rację, żeś mnie jeszcze do siebie nigdy nie zaprosił. No nie zapraszałem cię, bo mi wstyd. No, mieszkam w pokoju z kuchnią 32 metry. No, w porównaniu do twojej hacjenty to nora żebraka. Hacjendy. Wiesz, to przecież to w ogóle nie ma znaczenia. Najważniejsze jest, że cię kocham. Ja też cię kocham, Wandziu, ale głupio mi z tym, co się wczoraj stało. No to co? No to pojednawcza herbatka u ciebie. I wreszcie zobaczę, jak mieszkasz. No ale chyba nie teraz, mam straszny bałagan. Ojej, mówiły dzieciaki, że będziesz się wykręcał. To nie o to chodzi, no daj mi choć ogarnąć to wszystko. No to co? Obiad u ciebie. Świetnie, ale o 12 w południe. Dobrze. Rano Jola spieszy się do pracy, jednak ponownie na życzenie ciotki przygotowuje jej śniadanie. Kanapeczki, ciociu, herbatka. Ciociu, ale już naprawdę muszę iść, naprawdę. Och, dziękuję, Luniu. Co ja bym bez ciebie zrobiła? No widzisz, choroba na starość to straszna sprawa. Dobrze, ja już naprawdę uciekam. Widzimy się wieczorem. Pa, kochanie, pa. Pa. Torebka. Jak zwykle nie posoliła. Lepiej zobaczymy, co tu w życiu gwiazd. Co? No nie. Niemożliwe. No niesamowite. To się Wojtek dziwi. Nie wierzę. No nie wierzę. Ale myślę sobie, biedna, starsza, chora kobieta, a ona po prostu udaje. Udaje, żebyśmy wszyscy wokół niej skakali. To się nie mieści w głowie. Czołem pracy. Cześć. Czołem, Krystian. No i co tam znowu zepsułeś? A, coś mi stuka, coś jakby z hamulcem. To niedobrze. No, kiepsko. No słuchaj, no możemy tam zajrzeć, ale nie teraz, widzisz, mamy ręce pełne roboty. No, spokojnie, mi się nie śpieszy. Tak? No bo musisz poczekać. No to poczekam. No dobra. Krystian,
Chłopaki mają dużo roboty. Zajrzą pod maskę twojego samochodu nie wcześniej jak za 2 godziny. Może byś, nie wiem, wyskoczył na jakąś kawę, czy jak? Nie no, spokojnie, poczekam tutaj. Mam czas. No okej. A co ty jakiś taki markotny? Dzieje się coś? Wiesz co, powiem ci, że już mam dość jeżdżenia tego na taksówce. Ludzie stali się jacyś chamscy, ciągłe użerania się z pasażerami, dochód marny i jeszcze wysokie koszty utrzymania auta, no. Ciężkie czasy. Co zrobisz? Może poszukamy stałej roboty, może w warsztacie samochodowym. Nie no, ty mechanikiem? A twoje teksty, że nie tniesz się brudnej roboty, że umywasz ręce? Ludzie się zmieniają i ja mogłem się zmienić. Poprzyglądałem się trochę waszej pracy, to i się trochę nauczyłem. No a poza tym zazdroszczę wam. Pewna stała robota. Lekka, łatwa i przyjemna, co? Daj spokój. Musiało Krystiana strasznie przycisnąć, że chce zostać mechanikiem. On się do tego zupełnie nie nadaje. Nawet własne auto dotyka ze strachem, że coś zrobi nie tak. Dziwne, że tak nagle zmienił zdanie. I tak to jest z tymi klientkami. 3 razy dzwonią, umawiają się, a potem nie przychodzą. O. Nie lubię takich sytuacji, drażni mnie to. Że to chodzi o nasze pieniądze. No wiem, ale zdarza się. A co ty taka drażliwa jesteś ostatnio, Jola? Wiesz co, już mam dosyć tej sytuacji w domu. Wojtek cały czas, wiesz, jest po stronie cioci Jadwigi, która totalnie zawładnęła naszym domem. Śpi w naszej sypialni, a my, wiesz, gnieździmy się na kanapie cały czas. Ale nie martw się, ona tylko udaje taką, bo jak nas nie ma, to masakra. No to co? No to ja ci nie mówiłam? Jak nas nie ma w domu, to ona, wiesz, jak helikopterek, wiesz, i widzi, czyta bez okularów, wiesz, śmiga po domu. W ogóle cyrki się tam dzieją, cyrki. No a Wojtek, wiesz, klapki na oczy. No to już jest szczyt wszystkiego. Z tą ciotką naprawdę coś jest nie tak. Jolka musi na poważnie porozmawiać z Wojtkiem. O kurczę. Pani Jelu, pani Jolu, musicie tutaj przyjść, zaraz. Ale co, Klaudia, mamy Znalazłam artykuł na portalu informacyjnym o nas. O nas? Nie o nas, ale... Słuchajcie, uwaga. Były członek organizacji przestępczej Kazimierz W. uwodzi starsze panie i czyha na spadek. W przeszłości wystawiał firmom okradającym banki lewe koncesje i czerpał z tego zyski, za co został skazany. Obecnie zajmuje się uwodzeniem starszych, dobrze sytuowanych kobiet i okradaniem ich. Kolejną ofiarą oszusta jest Wanda K., właścicielka znanej firmy kosmetycznej. Ale co to ma z nami wspólnego? No jak to co? Nasza pani Wandzia? Wanda K., czyli Klimek. O Boże! Tak. A ten jej ukochany, o którym opowiadała? Kazimierz? Kazimierz! Kazimierz W? To miałaby być ona? Słuchajcie, my musimy ją ostrzec. Musimy do niej zadzwonić. Boże. No ale kto? No ty? A kto znalazł informację? Znowu ja. Tam jest gdzieś numer jej. Żeby wykorzystywać czyjeś uczucia, czyjąś miłość, tylko po to, żeby kogoś okraść i oszukać? Straszne. Nie najnowsze to autko, co? No tak, ale dzięki temu naprawy łatwiejsze. Teraz im nowsze wszystko, tym bardziej skomplikowane, także... Sorry. Panie Rysiu, Tak. pan potrzyma? Słucham? Tak, to ja. Tak, domyślam się, kto mówi. A co się stało Krystianowi, że tak zaczął się jąkać? Jakby ktoś go wystraszył, nie? W życiu nie widziałem, żeby Krystian był przestraszony. A znam go, odkąd tutaj pracuję. Pan Wojtek miał rację, że ostatnio coś z nim nie tak. Nie zjawiłeś się, gnoju, pod wskazanym adresem o umówionej godzinie. No, a auto mi się zepsuło i jestem w warsztacie na Słonecznej. Mam ci niby uwierzyć? No, wiesz, tak. I mam pieniądze oczywiście, a auto czasem się psuje i bez waszego udziału. Jakiś mądry gnoju? No to zobaczymy. Krystian, napij się może herbaty.
To ci dobrze zrobi. Dzięki. No, a jak masz jakiś problem, to powiedz. Ulży ci. Daj spokój, Ryszard. Nie ma żadnych problemów. Jak nie chce mówić, to nie musi. Jego sprawa. Ale to zawsze pomaga. Chłopina trzęsie się ze strachu, a wciska mi, że nic się nie dzieje. Wanda Klimek, słucham. Dzień dobry, pani Wando. Z tej strony Klaudia z salonu fryzjerskiego Bellalla. O, witaj, Klaudunia. A co tam w moim ulubionym zakładzie się dzieje? W salonie w porządku, ale ja dzwonię z bardzo poważną sprawą. No mów, kochana, mów, dziecko. Pani Wando, czy widziała już pani artykuł na portalu lokalnym? Nie, wiesz, ja do komputera rzadko zaglądam. Nie tak jak wy młodzi. Pani Wybranek jest tam przedstawiony jako były członek grupy przestępczej i kryminalista. Mój Kazio, to niemożliwe. No, to jakaś pomyłka, no Klaudunia. Niestety. A co najgorsze, jest tam mowa, że obecnie... No, mów, kochana, mów, nie bój się. Że jest oszustem i naciągaczem. No, przecież to jakaś pomyłka. Niestety nie. Jesteś pewna? Na 100%. Zresztą, najlepiej jak pani sama sobie przeczyta. Jak mówiłaś, portal lokalny? Tak. Sprawdzę na pewno. Dziękuję ci, kochana. Nie ma za co. Przykro mi bardzo. Mnie chyba jeszcze bardziej. Krystian, no ale w tych hamulcach to ja nic nie znalazłem. No a jednak ciągle coś się dzieje. No to już nie wiem, co... Podajesz nam, idioto, nazwę warsztatu. Ale... Duży błąd. Może nie tym tonem, co? Do ciebie nie mówiłem. Spokojnie, Rysiu. Panowie, w czymś problem? To jest twoja sprawa, paparówku. A może i moja. Co z tą furą? Bo ten tam knypek twierdzi, że się zepsuła. Właśnie sprawdzamy, ale wygląda na to, że wszystko jest okej. Wygląda na to, że nie jest okej. Fura jest zepsuta, wymaga naprawy. Koleś, co ty szanisz? Siedziałeś w tamtym aucie i gówno wiesz. Posłuchaj, ja jestem tu szefem i wiem wszystko. Rozumiesz? Tak? Tak. Poza tym, czekaj Wojtek, to nie jest wasza sprawa, nie? Nie kłap tyle tą miadaczką, bo za chwilę to może mi się ją skasować. O. No co? Uspokój się. Wojtuś, daj spokój, wyjaśnimy to, no. Wojtek, chodź. Halo? Policja? Te typy pozwalały sobie zbyt śmiało. Uważałem, że nie ma co czekać, tylko od razu trzeba dzwonić na policję. Pani Wanda przeczytała informację z portalu lokalnego, jest załamana. Jednak jedzie na umówiony obiad z Kazimierzem. Nareszcie, kochanie. Żadne kochanie, ty oszuście. Jak mogłeś mnie tak oszukać? Jak mogłeś mnie tak okłamać? Ale co? Mojego majątku ci się zachciało. Ty kryminalisto, ty przestępco. Kryminalisto, o co ci chodzi? Nie udawaj niewiniątka. Dobrze wiesz, o co chodzi. Wandzia, kochanie. Ty mi tu nie wandziuj. Nie chcę cię znać. Och, jaka ja byłam ślepa. Jaki ja potworny błąd bym zrobiła, gdybym się z tobą związała. Gdyby nie życzliwi ludzie. Wandziu, ale... Nie chcę cię znać. No dobra, Kaza, bierz tego knypka taksiarza i bierzemy go do kosa. On mu tą kasę wyrwie z gardła. Nie. Słuchajcie, nikt stąd nigdzie nie pojedzie, okej? Nie wpieprzaj się, frajerze, odejdź. Słuchaj. Bierz go, dobra, i jedziemy, bo tu nie ma co. Ej, gdzie spadam? Bierz! Po niego. Zostaw, auto go rozwali! Potrafisz takiego batraka wziąć! Pietrek! Panowie, zostawcie go! Sprawa, dziadku! Ej! Składaj ten tak, składaj ten tak! Kto? Nie ruszajcie się, bo dziadkowi gardło poderżnę jak świni. Spokojnie, no okej. Spadam. Okej. Idealnie się przyda, widzę, ten klucz na rozmowę z naszym taksiarzem. A ty wypadł. Wyłaź stąd! Co jest? Dziadku drgnij. Wyłaź stąd!
Bo! Ej! Koniec zabawy! Co jest? A ty wyłaź, bo ci na ci łeb odstrzelę! Się skończy. Ręce tu! Co to było? Pistolet, Bronek z nożem na gardle. No, gdzie my właściwie żyjemy? Jakiś dziki zachód? Namierzyliśmy takiej szefa, Kosińskiego. Kosy to wy w życiu nie złapiecie. Tyle, że moi koledzy już go aresztują. A kto to jest ten cały kosa? Kosa Kosiński, szantażysta, a ci to jego pachołki. Cały gang. Cały gang? No, tych trzech i jeszcze jeden, ale to płotka. Długo ich rozpracowywaliśmy, tę ich mafię taksówkową, ale ciągle nie było dowodów. Taksówkarze bali się zeznawać. No, trudno się im dziwić. No, być może tak. Udało nam się dopiero dzisiaj, dzięki temu zgłoszeniu. Bronek, to ty wezwałeś policję? No a co miałem robić? Zobaczyłem, że nie ma z nimi żartów, no. Dobra robota. No i ja dziękuję. Złapani na gorącym uczynku. Długo nie wyjdę z więzienia. Do widzenia. Nie? Dziękuję panowie, nie wiem jak wam się odwdzięczę. Po prostu następnym razem mów prawdę, a nie narażaj nas na takie sytuacje. Tak, wiem, przepraszam. No. A co ty myślałeś, że będziesz tutaj siedział przez tydzień, a oni zapomną? Sam nie wiem, co sobie myślałem. No dajcie mu spokój, przecież chłop ledwo żyje, no. No i co teraz? Chcesz naprawdę zrezygnować z taksówki? No, sam nie wiem. No ale przecież mówiłeś, że to jest twoje całe życie. A mechanik z ciebie kiepski. Wiem, no ale ci kolesie napędzili mi takiego stracha, że... Teraz nie musisz się już ich obawiać. Pójdą siedzieć. No niby tak. Dobra, dziękuję panowie. Do zobaczenia. Dzięki, Krystian. No. Idę to sobie przemyśleć. I jeszcze raz dziękuję, panie Bronku. Na zdrowie. Ale było ostro, co? Wojtek, ale dałeś im radę. Przypomniały mi się dawne czasy. Daj spokój. Było groźnie, ale Bronek jak zawsze zachował zimną krew. I dzięki Bogu, bo nie wiadomo, jakby się to wszystko skończyło. Bardzo ładnie, naprawdę. Dzień dobry. Dzień dobry. Byłam zapisana do pani Joli. To do mnie. Rezerwacja na nazwisko Luiza Pietrzak. Zapraszam. Podcinamy czy regenerację też robimy? Delikatnie odświeżamy fryzurę. Dobrze. Pani powiedziała Luiza Pietrzak? Tak, tak się nazywam. To pani jest dziennikarką z tego lokalnego portalu. No, jestem. I to właśnie pani napisała artykuł o Kazimierzu W., tym oszuście matrymonialnym i kryminaliście. Tak. Dobrze, że są jeszcze dziennikarze, którzy trzymają rękę na pulsie. A co się stało? Nasza klientka była w nim po uszy zakochana. No i właśnie pani artykuł ją przed nim ocalił. Kurczę, a co to za pani Wanda? No pani Wanda Klimek, ta, która ma tą znaną... Nie mówi się nazwiska klientki. Mam cię jeszcze raz wysłać na kurs z RODO? Przepraszam. Nie no, spokojnie, przecież tego nie wykorzystam. To świetnie. Klaudia, weź się do roboty, dobrze? To jeszcze zobaczmy. A ja zapraszam, proszę, powiesić sobie płaszczyk. Klaudia? Nie mówi się. Wkurzyłam się na Klaudię, jak tak sypnęła tym nazwiskiem pani Wandzi. Nie podobała mi się ta dziennikarka. Było w niej coś takiego fałszywego. Dziennikarka po wizycie w salonie namierzyła adres pani Wandy. Pojechała do niej z prośbą o rozmowę. Słucham. O czym pani chciała ze mną rozmawiać? To ja napisałam ten artykuł o panu Kazimierzu. I co, i mam pani za to podziękować? Nie o to chodzi. Tak naprawdę przygotował go mój szef, Lipman, redaktor naczelny. Mnie kazał tylko pikantnie go doprawić i zrobić bardziej sensacyjnym. To znaczy tak, pani podpisała nie swój artykuł i co ja mam z tym wspólnego? Ja dopiero u naszych fryzjerek uświadomiłam sobie, że to może zniszczyć komuś życie. Albo uratować komuś życie. Mój szef znany jest z pogoni za sensacją, a ten artykuł to był stek bzdur. Zaraz. Chce pani powiedzieć, że Kazimierz jest niewinny? Jak łza. To znaczy, może nie całkiem jak łza, bo kiedyś tam było coś podejrzane, ale okazało się, że to jego przełożeni chachmęcili, a na niego chcieli zrzucić. I został oczyszczony z podejrzeń? Całkowicie.
Jak mam pani wierzyć, jak pani jest taką zwykłą hieną? Jest tylko jeden sposób, żeby się pani o tym przekonała. Jaki? Trzeba sprawdzić u samego źródła, u Dariusza Lipmana. No to jedźmy. I on wtedy wyciąga ten pistolet i mierzy do Krystiana. Nie, No naprawdę, jak w filmie. I ja już myślałem, że jest dawno po Krystianie, wiesz, no. Niesamowite. No wtedy już się wpadła policja. No ale wiesz, po czymś takim ciężko było już wrócić do pracy normalnie. No tak. Tym bardziej, że Dawid musiał jechać do lekarza. Bronek siedział jak po prostu, nie wiem, wiesz, no miał prawo. No więc mówimy z Ryśkiem do chłopaków, no że to już fajne, no, my z Ryśkiem zostaniemy. Porobimy może jakiś, wiesz, porządek w papierach, cokolwiek, ale Rysiek był tak zestresowany, cały się normalnie trząsł. I zaczął się mylić we wszystkim, w ogóle w papierach wszystkim, także... Ach, a co w ogóle bez u ciebie? Jak tam poszło? Wiesz co, w pracy nawet spoko, ale no w domu to już trochę gorzej. Co się stało? Słuchaj, nic takiego, ale ta twoja ciocia tylko udaje chorą. Tak naprawdę jest bardzo sprawna. Co ty mówisz? Przecież ona ledwo żyje. Wojtek, posłuchaj. Wychodziłam do pracy i zapomniałam torebki. Ona nie zauważyła, że się cofam. Nie martw się, jak mnie nie było, chodziła po całym domu, czytała bez okularów. Słuchaj, ona naprawdę jest strasznie gibka. Ona tylko przed nami udaje. Żałuję, że ci tego nie nagrałam na telefon. Ale kotek, a może to był jakiś taki, nie wiem, no nagły wzrost formy po jakichś, nie wiem, tabletkach, no nie wiem. Nie, ona po prostu oszukuje nas, rozumiesz? Nie wierzę. No bez przesady. Żeby staruszka miała udawać... Nie wiem, dlaczego Jola nie lubi tej mojej ciotki. Wiadomo, no, czasem trzeba jej pomóc, no ale to bardzo miła osoba. A Jola wciąż coś wymyśla. Pani Wanda poprosiła Kazimierza o przyjazd pod redakcję portalu lokalnego. Chciała, aby był obecny przy wyjaśnianiu sprawy z szefem dziennikarki. Pieprzaj, dziadu, i daj mi wyjechać. Sam jesteś dziad. Nigdzie cię nie puszczę. Kaziu, co ty wyprawiasz? Nigdzie nie pojedzie, dopóki nie powie prawdy. Napisałem prawdę, jesteś przestępcą. Nie jest przestępcą i dobrze o tym wiesz. Luiza? Co ty tutaj robisz? Luiza? To jest ta, co napisała ten artykuł. Jeśli nie powiesz wszystkiego, co wiesz o tym artykule i panu Kazimierzu, opiszę, jak działa nasz portal. I jego szef, redaktor naczelny, kłamca i sprzedawczyk Dariusz Lipman. Zniszczę cię, słyszysz? Gadaj zdrów. Albo cała prawda o artykule, albo jutro rano ukaże się zupełnie nowy artykuł i wylądujesz tam, gdzie twoje miejsce. Na śmietniku. Dobrze, powiem. To jej dzieci. Jakie dzieci? Dzieci Wandy Klimek. Dały mi 10 000, zdjęcia i pomysł na artykuł. Był tylko jeden warunek. Musi się ukazać jak najszybciej. Nie wierzę. Ale to prawda. Pani dzieci nie mają skrupułów. Masz dowody? Ja nagrywam takie rozmowy. Muszę się jakoś zabezpieczać, nie? Mój Boże. A ja im poświęciłam całe życie. Nie płacz, Wandziu, nie płacz. Jak mam nie płakać, jak wychowałam potwory? Niech pani już nie płacze, proszę. Jutro napiszę sprostowanie. Ale nie u mnie. Zwalniam cię. Sama miałam odejść. Brzydzę się pracować z kimś takim jak ty. Ty kanalio. Za pieniądze niszczysz ludziom życie. Chodź, nie płacz, już nie płacz. Nie płacz. Wandziu, a to przypadkiem nie jest twoje? Jolu! Joluniu, jesteś tam? Jestem, ciociu. Przyjdź tu do mnie na chwilę, złotko. Ale po co? Przyjdź, bardzo cię proszę. Słucham, ciociu. Joluś, chciałam tu posprzątać trochę, ale nie daję rady. No, raz, że nie dowidzę, dwa, boli mnie kręgosłup. No naprawdę, nie mogłabyś posprzątać. Ciociu, ale ja tu teraz nie mam czasu. Kochanie, ale to tylko tak z grubsza, wiesz? Tak raz, dwa, trzy i już po sprawie. Dobrze. A ja pójdę sobie trochę odpocząć w salonie. Dobrze, ciociu. Ciocia odpoczywa.
Ograniczenie zdolności widzenia? Pacjentka cierpi na reumatyzm. Zwyrodnienia reumatologiczne, posiada ograniczenie zdolności poruszania się. Wygląda na to, że ona jest naprawdę chora. Widziałam, jaka jest sprawna, a teraz czytam w papierach, że lekarze stwierdzają, że jest niedołężna. Co tu jest grane? Kazimierz, co zrobiłeś z zimowymi ciuchami? Oddałem potrzebującym. Brawo, jesteś cudowny. Skoro na Kostaryce jest ciągle 30 stopni, to po co mi one? Tak, precz z zimowymi ciuchami. Czekaj, to muszę schować. Co jest, mamo, takiego pilnego, że nie mogłaś nam tego powiedzieć przez telefon? No, musiałam się urwać z pracy. Siadajcie, mam wam coś bardzo ważnego do powiedzenia. Chciałam was poinformować, że wyjeżdżamy z Kazimierzem do jednego z egzotycznych krajów. Co? Chyba sobie żartujesz z tym panem? Tak, z tym panem wyjeżdżamy i to na zawsze. A co z firmą? Kochani, ponieważ firma was zawsze bardziej interesowała ode mnie, postanowiłam, że tej firmy wam nie przepiszę. A jak to? Nie przepiszę, a sprzedam. Mamo, to niemoralne sprzedawać coś własnym dzieciom. A moralne jest niszczyć życie człowiekowi kłamliwym artykułem? A moralnym jest zabieranie matce ostatniej szansy na szczęście? O czym ty mówisz, mamo? Co? Nie udawajcie, wiem wszystko. Że niby co, od kogo? Dariusz Lipman, portal lokalny. Wiesz coś na ten temat? Powiedział mi wszystko. Ale, mamo, my chcieliśmy dla ciebie dobrze. Naprawdę, mamo, to wszystko z troski o ciebie. Nie chcę waszych wyjaśnień. Kwotę sprzedaży firmy przedstawi wam mój prawnik. Nie będzie ona mała, ale będzie adekwatna do wartości firmy. Ale mamo, my zbankrutujemy. Nie zbankrutujecie. Postanowiłam, że raty będą takie, żebyście nie zbankrutowali, a żebyśmy my z Kaziem mogli sobie pozwolić nawet na gwiazdkę z nieba. To może niech mama przepisze na nas tą firmę, a my mamie co jakiś czas będziemy przesyłać tak jakby emeryturę. Nie rozśmieszaj mnie, już ja was znam. Chodź, siostra, idziemy, nie ma co z matką gadać, kompletnie jej miło. Chyba masz rację, idziemy. Nie za ostro? Spokojnie, zasłużyli sobie. Zresztą z Kostaryki też można dać ludziom znać, że się im wybaczyło. Chciałabym, żeby wreszcie zaczęli żałować tego, co nam zrobili. Raczej tego, czego nam nie zdążyli zrobić, na całe szczęście. W następnym odcinku klient zostawia w warsztacie samochód do naprawy. Znalazłem chyba ślady krwi. Chciałam ci powiedzieć coś strasznego. Klaudia poznaje nowego mężczyznę. Warto było tyle czekać na taką kobietę jak ty. Wszystkie moje marzenia poszły w diabły. Do czego doprowadzą rodzinne tajemnice? Obudź się i mów! Ktoś w ciebie wjechał, miałeś wypadek. Złamałeś słowo, nienawidzę cię!